No cześć, witam w pierwszym odcinku Gra się w nowym roku. Mam nadzieję, że objedliście się świątecznymi smakołykami, swoje najlepsze gierki obgraliście oraz nowy rok hucznie przywitaliście. Ja powiem szczerze, że po tym czasie to mi się troszkę z deszka przytyło i niekiedy mam myśli takie jak ten chłopak. Ale luzik, pójdę na siłkę i szybko spalę zbędne kilogramy, tak jak większość osób po Sylwestrze. Co dzisiaj zebrałem dla was? Let's get these bastards. Kiedyś się robiło filmy na podstawie książek, teraz nadeszła moda na tworzenie filmów opartych na grach. Najnowszym tego przykładem jest Assassin's Creed, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. Fabuła opiera się na wydarzeniach przedstawionych w tytułowej grze. Dzięki przełomowej technologii Callum Lynch doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Wkrótce podejmuje walkę z potężnymi templariuszami itd. Podejrzewam, że z tym filmem będzie tak jak w przypadku Warcraft. Gracze będą całkiem zadowoleni, zaś widzowie nie mający wcześniej kontaktu z tą serią wyjdą raczej niepocieszeni. Ale kto wie, może się mylę. Trzymając się tematyki filmowej. Terry Crews, aktor znany widzom z filmów takich jak Niezniszczalni lub Gamer, podzielił się postem na Facebooku oraz Twitterze. Kto chce mnie naprawdę usłyszeć, jak podkładam głos Doomfista? Doomfist to postać, która ma zasilić szeregi bohaterów gry Overwatch, sieciowego FPS-a z bajkową grafiką. Z komentarzy graczy wynika, że chętnie chcieliby, aby użyczył głosu tej postaci. W ogóle śmieszne jest to, że na wielu zdjęciach jest pokazany jak Dżairia. Ciekawe czemu. We're about to get shot! Oh no! W sieci pojawił się nowy zwiastun do Grip z ciekawym podkładem audio. Grip to gra wyścigowa, dostępna obecnie w formie Steam Early Access. Można ją uznać za spadkobiercę gry Roll Cage. Twórcy opublikowali właśnie nowy zwiastun Grip, prezentujący efektowne fragmenty rozgrywki wraz z fragmentami piosenek autorstwa Full Contact. Fani gatunku drum and bass, jak i całej muzyki elektronicznej na pewno się tutaj odnajdą. Gra w niedługim czasie powinna doczekać się trybu multiplayer. Efektowne wyścigi i spoko rozwałka. To jest to! No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty. BioWare ogłosił oficjalną datę premiery Mass Effect Andromeda. Dodatkowo pojawi się gameplay największej gry w historii firmy. Dyrektor generalny w filmie BioWare, Aaron Flynn, ogłosił oficjalnie, że Mass Effect Andromeda ujrzy światło dzienne 23 marca. Gameplay ukazał się podczas konferencji firmy Nvidia. Nie jest za długi, niestety tu zobaczycie tylko zajawkę, więcej sobie wygooglujcie. A teraz uwaga, uwaga! Producenci gry Farming Simulator 17 mają powody do świętowania. Firma CD Projekt, rodzimy dystrybutor gry Farming Simulator 17, pochwaliła się na Facebooku, że tytuł w naszym kraju sprzedał się w 100 000 egzemplarzy. Jak widać, Polacy pokochali zakładać swoje farmy, kupowali traktory i orali nimi pole. Także polska wieś przeżywa złoty okres. Szkoda, że tylko w grach. Możliwe, że szykuje się także złoty okres dla Activision po ostatniej średnio udanej grze Call of Duty. ktoś ze studia odpowiedzialnego za tegoroczną nową część Call of Duty wrzucił na Twittera obrazek, który może sugerować, że wrócimy się około 100 lat wstecz. Wydaje się, że widniejąca na nim broń to pistolet Colt M1911, który wszedł do wyposażenia armii USA w 1911 roku i wykorzystywany był zarówno w I i II wojnie światowej oraz w wielu innych konfliktach XX wieku. Miejmy nadzieję, że to nie są plotki i twórcy pójdą śladem Battlefielda. No bo cóż, gracze po prostu potrzebują takich gier. Microsoft za to uznał, że rok 2017 będzie... Ladies and gentlemen! Rokiem projektu Scorpion, choć hucznie zapowiadany 6 miesięcy temu sprzęt ma ujrzeć światło dzienne dopiero w okolicach października bądź listopada tego roku, to cały okrąglutki rok 2017 ma być rokiem Scorpion. Serio? Dla mnie rok liczy się od stycznia, nie od października. Gigant z Redmond dodatkowo zapowiedział nową ciekawą funkcję w Windows 10. Game Mode dla Windows 10 to nowe rozwiązanie skierowane do graczy komputerowych, którzy chcieliby zwiększyć wydajność uruchamianych produkcji. Po aktywowaniu Game Mode system automatycznie zredukuje zużycie pamięci operacyjnej, CPU, GPU w działających aplikacjach, by uzyskane w ten sposób zasoby wykorzystać w grach. Dzięki temu będą one działać szybciej i płynniej na naszych komputerach. Podsumowując, system zmieni się niczym Transformers, by być gotowym do akcji na najwyższych obrotach.
Już niedługo nie trzeba będzie mieć wypasionego sprzętu, żeby grać w najnowsze gry na najwyższych ustawieniach grafiki. Wystarczy GeForce Now i troszkę kasiorki. Podczas prezentacji Nvidia w Las Vegas prezes firmy skorzystał z GeForce Now do uruchomienia Rise of the Tomb Raider na iMacu, który w ogóle nie nadawał się do grania w tak zaawansowane produkcje. Pomimo tego gra działała płynnie w wysokiej rozdzielczości. Póki co usługę zapowiedziano wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych. Wczesny dostęp rozszerzonego GeForce Now ma tam wystartować w marcu tego roku. Za taki luksus trzeba będzie jednak słono zapłacić. Najniższy próg to $25 za 20 godzin zabawy. Jeśli chodzi o cenę za 20 godzin grania, to może pozostaje to bez komentarza. Ocencie to sami, czy warto, czy nie. Jeszcze na dobre nie zadomowiły się Google VR w naszych domach, a już pojawił się niebanalny koncept, który być może się przyjmie. Urządzenie Taklim, bo tak się nazywa, ma pozwolić graczom poczuć wirtualny świat dosłownie. W zestawie znajdują się nakładki na dłonie i stopy, dzięki czemu można poczuć, jak chodzi się po piasku, lodzie czy kopie się przeciwników. Ma służyć także do kontroli postaci w grze. Jeśli doszłoby do produkcji, to cena za taki gadżet ma wynieść od 1000 do 1500 dolców. Docelowo ma współpracować z większością zestawów do VR. Ogólnie pomysł spoko, tylko troszkę za wcześnie na takie urządzenie. Póki co jest to drogi i niepotrzebny dodatek. A na chuj mnie ten kaktus? Kolejny pomysł na urządzenie dla graczy też jest drogi. Ale czy niepotrzebny? Projekt Valerie firmy Razer to gratka dla mobilnych miłośników gier. Jest to laptop, który ma oferować aż 3 ekrany o przekątnej 17,3 cala i wspierać rozdzielczość do 4K. Po otwarciu laptopa można wysunąć 2 dodatkowe ekrany. Fajne jest to, że nie potrzeba żadnego dodatkowego kablowania. Sprzęt ma być wyposażony oczywiście w najnowsze i najmocniejsze podzespoły dostępne na rynku. Cena oraz data wydania niestety jest jeszcze nieznana, ponieważ to dopiero koncept. A teraz wyobraźcie sobie, że idziemy z takim sprzętem do szkoły lub na studia i nagle zapragniemy sobie w coś zagrać. Na pewno wyglądałoby to normalnie. Po okresie świątecznym pewna firma z branży gier wideo podzieliła się swoimi statystykami sprzedaży. Firma Sony pochwaliła się, że podczas okresu świątecznego sprzedała łącznie 6,2 miliona konsol PlayStation 4. Łącznie zatem do 1 stycznia 2017 roku sprzedała 53,4 miliona tych sprzętów. W liczbę wliczają się także konsole PlayStation 4 Slim oraz PlayStation 4 Pro. Jedną z najpopularniejszych sprzedawanych gier był Uncharted 4 – Kres Złodzieja. Produkcję do 21 grudnia zakupiło łącznie 8,7 miliona użytkowników. W liczbę wliczają się także egzemplarze oferowane w zestawach z konsolą. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Za 2 tygodnie widzimy się w kolejnym odcinku i tak za 2 tygodnie, za 2 tygodnie i za 2 tygodnie. A odcinek dla Was przygotowali Hiciorek z żonką. Do zobaczenia za 2 tygodnie.